Cześć, nazywam się Szymon, jestem z firmy Salux, działam na rynku trójmiejskim. Chciałem Wam pokazać dzisiaj obiekt bardziej komercyjny. Jest to wiata weselna. Zapraszam do środka. Największym wyzwaniem na tej wiacie, jednym z największych, było odpowiednie dopasowanie systemu sterowania oświetleniem. Z uwagi na to, że sala wielokrotnie zmienia swój charakter i raz jest to 5 małych imprez, raz są 3 imprezy, raz jest to jedno duże wesele, potrzebne było oświetlenie elastyczne. Zdecydowano się na szynoprzewody sterowane za pomocą DALI. Loxton bardzo dobrze współpracuje z tym protokołem, wobec czego zaprojektowano 60 opraw, które każde z nich odpowiednio ustawione i skonfigurowane z obsługą sali, tworzy odpowiednie sceny w zależności od potrzeb albo od typu imprezy, jaki aktualnie odbywa się tutaj w tej sali weselnej. Tutaj znajduje się klawiatura kodowa, dzięki której możemy rozbroić alarm, ale też możemy zazbroić alarm. Rozbrojenie alarmu dla obsługi hotelu czy dla obsługi restauracji jest bardzo wygodne, ponieważ każdy ma swój unikalny kod, każdy ma swój numer. Wiemy, kto rozbraja, kiedy rozbraja. Możemy zastosować w takim obiekcie harmonogramy rozbrojeń, uzbrojeń i też harmonogramy dostępu dla obsługi. Na przykład kadra menadżerska ma dostęp 24 godziny na dobę, a kadra, która obsługuje tą halę albo tą wiatę, albo z niej jakby korzysta, ma dostępy tylko w godzinach na przykład pracy tej wiaty. Tutaj mamy tablet do zarządzania całą wiatą. Obsługa ma dostęp do podglądu podstawowych funkcji, jak wizualizacja sali, czy to, co ostatnio bardzo ważne jest, czy okna, czy drzwi są zamknięte, bo czasami goście otwierają drzwi, a obsługa wchodząc tu od razu wie, że mają otwarte, więc dyskretnie przechodząc przez wiatę za każdym razem potrafią sobie te drzwi zamknąć, żeby minimalizować jakby tej pracy systemów klimatyzacji czy wentylacji, więc tutaj jest wszystko widoczne. Na bieżąco jest monitorowana cały czas temperatura. Oczywiście taki poglądowo, bo tak naprawdę Loxton sam pilnuje tej temperatury. Mamy też ogląd całego światła, możemy z tego poziomu zarządzać oświetleniem, więc tak naprawdę możemy ściemniać, zwiększać, rozjaśniać i wszystko robimy właśnie z tego poziomu. Z poziomu tabletu możemy po prostu połączyć Bluetooth na sali i mając zastosowanie głośnika master mniej więcej w środku tej całej sali, osoba, która wynajęła salę, może sobie po prostu streamować swoją muzykę do całego systemu audio. Co jest też fajne, co pokażę za chwilę, ale muszę to zrobić tutaj, ponieważ z tamtego poziomu i też z telefonu aplikacje są zablokowane dla obsługi tylko z poziomu tabletu, można to zrobić. To przejście w tryb przyjęcie łamane na wesele. To taki tryb, w którym przechodząc wchodzimy w tryb, gdzie przełącza się oświetlenie, blokowane są przyciski, zmienia się oświetlenie w toaletach, uruchamia się system wentylacji i klimatyzacji w oparciu o inne parametry. Tutaj mamy przycisk, na całej wiacie mamy takie 3, są ze sobą połączone, zespolone, monitorują warunki, jakie panują na wiacie wszystkie razem. Służy to do sterowania wentylacją, klimatyzacją i temperaturą. Dzięki temu mamy zawsze optymalne warunki, jeżeli chodzi o ciepło czy chłód, oraz o świeże powietrze tak naprawdę, bo dzięki temu sterowany jest cały system wentylacji. Co najważniejsze, wszystkie przyciski w trybie impreza, który uruchomiłem wcześniej z poziomu tabletu, są zablokowane. Nie można nic zrobić, zmienić temperatury, kliknąć, zmienić światła, nic się nie dzieje. Absolutnie jest to całkowicie odłączone dla gości. No, jak przystało na wiatę weselną, na każdej wiacie weselnej musi być projektor. Zintegrowaliśmy również i to urządzenie. Zrobiliśmy taką rozszerzoną integrację, ponieważ mamy zintegrowany projektor, ekran i za pomocą uruchomienia projektora włącza się i projektor oraz włącza się ekran. Co ciekawe, w tym przypadku również inwestorzy poszli o krok dalej i z projektorem zintegrowaliśmy system audio. No jak wesele, no to muzyka. Flagowy produkt Loxtona i świetne zastosowanie akurat w tej wiacie. Pozwala nam masę możliwości od parowania się bezpośrednio z tabletem czy z smartfonem. Tak naprawdę jesteśmy połączeni jednym kablem, technologią i zasilamy 6 głośników. Nie potrzebujemy okablowania. Niskie zużycie z energii, niskie zużycie samego okablowania robocizny pracy, gdzie przy takiej wiacie z odkrytym sufitem no, ilość okablowania była wręcz kluczowa, żeby nie narobić tego nie wiadomo ile. Tryb impreza to oczywiście sala, to oczywiście klimatyzacja, wentylacja, ale mamy też łazienki. No i w takich miejscach też należy mieć odpowiedni nastrój. Tak więc jak włączamy tryb przyjęcia, automatycznie zmienia nam się oświetlenie na taki bardziej nastrojowy. Oczywiście to oświetlenie można w każdym momencie zmieniać. Kiedy wejdziemy do toalety, gra muzyka
Część oświetlenia jest dalej nastrojowa, ale część oświetlenia to przy lustrach jest już taka, w której możemy spokojnie przejrzeć się, umyć, zobaczyć, czy wszystko dobrze wygląda. Dziewczyny mogą poprawić makijaż, nie wiem, co tam się robi w damskich toaletach. W każdym razie światło jest jak najbardziej sterowane i dopasowane do danego nastroju. Mamy audio, mamy oświetlenie, czyli tak naprawdę mamy cały system Viaty, który zarządza tak naprawdę imprezami i komfortem gości, i tak naprawdę łatwością i nie myśleniu o tym wszystkim dla obsługi. Ale zostaje też aspekt stricte finansowy, czyli zarządzanie energią. Duży nacisk inwestorów był na to, żeby ta Viata była w cudzysłowie jak najtańsza w obsłudze. A więc zintegrowaliśmy wentylację, klimatyzację w oparciu o panele fotowoltaiczne i w oparciu o nieobecność, kiedy ta Viata jest po prostu nieczynna i nie pracuje. Jesteśmy na zapleczu Viaty weselnej. Za mną stoi jednostka klimatyzacji VRF i centrala wentylacyjna Climora. Obie są w 100% zintegrowane z naszym systemem. Centrala wentylacyjna jest zintegrowana po Modbusie TCP/IP, a VRF po Modbusie RTU. Dzięki to właśnie tej integracji i możliwościom, jakie dają te dwa protokoły i te urządzenia za mną, możemy zarządzać klimatem w sali w sposób wydajny, no i przede wszystkim oszczędny. Nieodzownym elementem zarządzania klimatem jest też stacja meteo. To ona pozwala monitorować warunki atmosferyczne na zewnątrz, temperaturę, wiatr, opady deszczu. Dzięki temu na przykład zintegrowaliśmy, a właściwie mamy informacje dla obsługi restauracji, że zbliża się silny wiatr albo silnie wieje, więc tak zwane dmuchańce zabawki należy schować dla kwestii bezpieczeństwa, żeby po prostu dzieci, które się bawią, no, żeby to było po prostu bezpiecznie. Dodatkowo każda stacja meteo zapewnia wsparcie z weather serwisu, czyli możemy pobierać informacje o warunkach atmosferycznych bądź o prognozie pogody właśnie z sieci. Dla mnie jako pracownika ułatwieniem jest na pewno, że wszystko jest w jednym miejscu. Nie musimy osobno włączać klimatyzacji, muzyki i też tryb nieobecność podczas wyjścia z imprezy jest super, ponieważ nie musimy się martwić tym, czy wyłączyłyśmy na pewno wyparzarki, ekspresy, ponieważ odcina nam dostęp prądu i wody na sali. Jako osoba korzystająca z sali, według mnie najfajniejszą funkcją jest to, że podczas trybu przyjęcia są blokowane te tacze, które znajdują się na sali i goście nie mają dostępu do tego i nie mogą manewrować poziomem temperatury bądź głośności muzyki. Fajną opcją jest również to, że w przypadku zmiany pracowników możemy po prostu wyłączyć dostęp. Nie musimy zmieniać całego kodu do alarmu bądź zmieniać zamków do wejścia do sali. Wystarczy wyłączyć z poziomu aplikacji dostęp danej osoby do sali i nie ma nic więcej do zrobienia. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Pokazaliśmy tak naprawdę bardzo wiele funkcji, stosując bardzo niewiele samych urządzeń, które nad tym jakby czuwają. No słuchajcie, zapraszam na moje media społecznościowe. Też zapraszam Was do Jasnego Dworu. Świetne miejsce, świetna sala, widzieliście, korzystajcie, bawcie się i to nie są budynki przyszłości. Tak naprawdę uważam, że to są budynki teraźniejszości. Więc naprawdę warto przyjechać i zobaczyć.